Witam moi kochani w dniu kolejnym. Dzisiaj moim pacjentem będzie taka oto bateryjka do hulajnogi elektrycznej. To jest mój dość częsty pacjent, bardzo częsty przynajmniej od tego klienta. Ten model akurat nie ma swoich jakichś specjalnych oznaczeń. Co najwyżej możemy tu ZN1GZ NM5 3675A2. Nic specjalnego, nie widzę żadnych konkretnych oznaczeń, żeby można było rozpoznać model. Jako port rozładowania mamy XT60, ładowanie jest to JST. Ten ma oznaczenie LHE, akurat 7P, nie JST. I jest to standardowy pakiet 36 V 7,5 Ah w takim oto kloceczku. Mierzy on tak dla uzupełnienia danych technicznych. To mierzy on 21 cm długości, jakieś 6,8 cm szerokości i jakieś 5,9 cm wysokości. Objawów oczywiście nie znam, bo ten klient mi nigdy nie podaje symptomów baterii, dlatego za symptomów ten klient mi nigdy nie podaje symptomów, jakie występują w skuterze i dlaczego bateria trafiła do naprawy, bo co się z nią dzieje. Dlatego oczywiście za diagnostykę zawsze płaci więcej, bo trzeba sprawdzić wszystko, teoretycznie wszystko, nie pod kątem, pod którym bym normalnie sprawdzał. Także lecimy, bo to będzie szybka robota. Bierzemy sobie nasze ostrze. Dobra, tę naklejeczkę zostawię, bo to jest numer, pod którym bateryjka jest u nich zarejestrowana w serwisie. Okay. Tutaj jest taka etykietka, która w momencie, kiedy będzie miała kontakt z wodą, zmieni swój kolor na czerwony. Nawet z tyłu możecie zobaczyć, że z tyłu tej naklejeczki możecie zobaczyć, że jest tu czerwona farba. Więc jak ona już zmieni swój kolor na czerwony, to już wiemy, że bateria miała kontakt z wodą. Ta akurat była sucha, tutaj się nic nie działo, żadnego kontaktu z wodą, etykieta pozostała biała. Ok, przyjrzyjmy się konstrukcji tej baterii. Otworzę sobie z boku w ogóle, dobra, podgrzeję to, żeby to się łatwiej otwierało. Dobra, także mamy usunięte nasze taśmy po bokach. Konstrukcja BMS-a, dobra, tak go sobie ułóżmy. Data produkcji to jest 3 czerwca 2021 roku, rozmiar BMS-a. Maksymalnego prądu rozładowania nie podają, ale w tym przypadku jest to najczęściej około 15 A. Zresztą po tych MOSFETach, które tu są, zbyt wiele bym się nie spodziewał. Ok, bierzemy sobie nasz mierniczek. Bierzemy sobie naszą końcówkę od baterii. Sprawdzamy, jakie jest napięcie na wyjściu. O panie, poniżej 1 V, 0,750 mV. Ale nie zawsze to oznacza, że cała bateria jest padnięta. Dlatego następnym krokiem jest sprawdzenie napięcia na poszczególnych sekcjach. Więc bierzemy sobie B-B1. Mamy 4,2. B1, B2, 4,2. B3, B2, B3, 3,2. To już jest 1 V różnicy. B3, B4, 4,2, 5,6, 3,7. Następna 4,2. Następna jest już do wymiany, tylko 327 mV. Czyli 6,7 mamy do wymiany. 7, 7,8, 4,2, 4,2 i 4,2.
2. Czyli jak się okazało, mamy do wymiany sekcję B6, B7, która ma 323 mV. No dobra, zobaczmy z jakich ogniw to są zrobione. 18650S, mega popularne w pakietach bateryjnych od państwa Chińczyków. Także skoro wiemy, że mamy jedną sekcję do wymiany, dokładnie sekcję 6-7, oznaczę ją sobie markerem. 6-7 to jest ta, ona jest do wymiany i tu jest kolejna, ta. Dobra. Tutaj oczywiście możemy zobaczyć ślady, gdzie nie wiem, czy to właśnie no po prostu jest korozja, ale doszło do jakiejś elektrolizy na powierzchni tych pasków. No i po prostu pojawiła się ruda. Ok, dobra. Przejdźmy sobie do następnego kroku, czyli teraz będziemy odłączać tą sekcję. Tutaj w tym wypadku odłączyć jedynie musimy minusy z tej sekcji. To sobie zaraz ogarniemy bardzo szybko, bez większych problemów. Ciekawe, czy uda się zachować taśmę, tak aby można było ją wykorzystać ponownie. Dobra, jest mniej więcej naprostowana. Później jak ją się zgrzeje, to będzie lepiej to zrobione. Teraz, żeby tutaj do niczego nam nie doszło, trzeba to też sobie zabezpieczyć, więc bierzemy sobie nasz papier rybi. O. I teraz jak sobie założymy taśmę, to nam się tu nic nie zewrze. Skoro już mamy jedną stronę gotową, to lecimy sobie na stronę numer 2. Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, bo muszę odłączyć sobie taśmę, która była podłączona do BMS-a. Więc tutaj nawet jeśli nic z tej taśmy nie wyjdzie, w sensie dalej, to i tak się nic nie stanie. Ok, czyli nasza sekcja została oczyszczona i jest gotowa do ekstrakcji. Ogólnie są dwie opcje, aby wymienić tą sekcję. Jedna to jest troszkę bardziej czasochłonna, czyli trzeba było zdjąć wszystkie taśmy, potem docinać sobie je na wymiar. Znaczy tak, usuwać wszystkie taśmy, rozłączać pakiet, usuwać te 3 ogniwa, zakładać kołnierz z powrotem i zgrzewać wszystkie sekcje od nowa. Z tym, że nie do końca ma to sens, a ja sobie już opracowałem taki fajny sposób. Tylko pamiętajcie, że to trzeba robić z wyczuciem, gumowym młotkiem, specjalnym wybijakiem i na własną odpowiedzialność. Numer 1, który potrzebujecie, to jest coś, na czym postawicie swoją baterię, tak aby od spodu była przestrzeń. Numer 2 to jest mega specjalny wybijak. No, w moim przypadku jest to przedłużka do grzechotki. O. I numer 3 gumowy młot. Ja to robię zazwyczaj w ten sposób, że tak właśnie od strony pozytywnej, od plusa, przykładam sobie wybijak i lecę. Raz. Dwa. O, ten nie chce. Ten też nie chce. Jeden wyszedł, ale pozostałe nie chcą, bo mają trudniejszy obszar do przebicia, więc ją sobie odwrócę i troszkę bardziej bezpiecznie będzie od strony minusowej. Raz, dwa. I nie ma już sekcji, nie ma ogniw. Tylko pamiętajcie, zawsze jest ryzyko, że coś może pójść nie tak. Także robicie to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dobra, nie przedłużając. Ok, jak już wcześniej ustaliliśmy, bateria używa ogniw 18650S o pojemności 2500 mAh, czyli właśnie takich. Wziąłem je ze swojej kolekcji ogniw z odzysku, bo w takich bateriach nie ma sensu używać nowych, bo one i tak już są używane przez jakiś czas. Żeby potwierdzić ich napięcie, bierzemy miernik
powinno być wszystko git, bo zwłaszcza jak z tego testera zawsze wychodziły ogniwa i były magazynowane przez dłuższy czas, to nigdy im się nic nie działo. Nie zdarzyło mi się, żeby napięcie na nich w ogóle spadło. Więc bierzemy sobie jedno 3682, 3683, 3692. Idealne. A one już leżały sobie przynajmniej z pół roku naładowane do tego stanu. Dobra, ok, lecimy z tematem, czyli bierzemy sobie nasze ogniwo i skoro tu mamy minus, to z tej strony mieliśmy plus, bo oczywiście musimy połączyć plusy z minusem, więc wkładamy sobie takie ogniwo. Ono troszkę ciężej wchodzi. Gdzieś tam jest jeszcze klej, jakaś pozostałość kleju z poprzedniego pakietu, jak było usuwane. Drugie to są te dwa plusy i trzeci musi wejść z tyłu, bo z tej strony został wbity, znaczy wybity. I skoro mamy już bateryjkę z tej strony, gdzie mamy taśmę, to należałoby tą taśmę teraz zgrzać, czyż nie? Także ciebie klocek dzisiaj na streama wrzucę pewnie. Bierzemy sobie zgrzewarkę. Ustawiamy sobie 35 Joule. To jest taki standardowa moc, którą zgrzewam. Dociskamy sobie naszą taśmę. Tu jeszcze można docisnąć lekko, mocniej, żeby ona nam się ładniej tu wyprasowała. Nam się to nie podnieść za bardzo. No właśnie, minusem tego wybijania jest to, że ogniwa nam się będą obniżać lekko, także bierzemy 35 Joule i lecimy ze zgrzewaniem tu. Dobra. Teraz te ogólnie będą nam się tu lekko obniżać, więc pasowałoby sobie coś tu podłożyć. Co ja tu podłożę? Chipsa? Powinien je utrzymać spokojnie na miejscu. Chipsa od wypełnień. O, i daje radę, ładnie trzyma. Dobra, przełożymy tego chipsa na drugą stronę. Dobra, mamy to zgrzane. Tego już nie potrzebujemy. Ja zgrzewów już nie sprawdzam z tego względu, że już tyle ich zrobiłem i jestem tak pewien tych ustawień, że czasem wyrywkowo jeszcze przelecę, ale to już jest bardzo rzadko. Dobra, bierzemy sobie nasze tasiemki docięte na pojedyncze połączenia i bierzemy sobie, robimy jedno połączenie. To już są tasiemki stalowe, niklowane, więc tutaj będzie więcej iskierek. Tu potrzebuję chipsa pod naszą środkową sekcję, bo nam się obniża tak nieładnie. Tak, jak spoglądam do góry, to tylko sprawdzam, czy się mieszczę w kadrze kamery. To są moje początki, moi drodzy, więc... Dobra, mamy połączone sekcje. Teraz pozostaje nam połączyć się do BMS-a. No ale te tasiemki nam nie sięgną, więc na rozwiązanie tego problemu też jest
rozwiązanie? Dobra, ten problem możemy rozwiązać też w inny sposób. Biorę sobie moją standardową tasiemkę 2P, odcinam ją z jednego boku, zgrzeję ją sobie tu do B7, która jest godziną, muszę dziecko zawieźć do opiekunki, ale jeszcze zdążę, i zgrzewam ją sobie do BMS-a. Tak. Teraz sobie go doginam do plusa, do tej sekcji i lecimy ze zgrzaniem tutaj. Ok, czyli co zrobiliśmy? Wymieniliśmy jedną sekcję. Zauważyliśmy, że wszystkie sekcje mają troszkę dziwne napięcie, bo jedne są naładowane do 4,2, inne do 3,6, jedna jest chyba do nawet 3,2 V. Więc ta bateria i tak wymaga zbalansowania, więc za chwilę zostanie podłączona do balansera. Ale pamiętacie zapewne, że na wyjściu mieliśmy 0,7 V, tak? 750 mV. Zobaczmy, co się zmieniło po wymianie jednej sekcji. Gdzie ty jesteś? Nasz miernik. Tak, jest widoczne, jest. I lecimy sobie minus, plus. Jedna sekcja pozwoliła nam zmienić stan naładowania baterii na wyjściu, a raczej napięcie na wyjściu, z 750 mV do 40 V. Czyli BMS po prostu odpalił Under Voltage Protection, bo jedna sekcja była rozładowana za nisko i nie mogliśmy już rozładowywać baterii. Więc następnym krokiem jest doprowadzenie wszystkich napięć do tego samego poziomu. Ja do tego użyję balansera firmy JK Kong, jakoś tak się nazywają, i zostawię go do jutra pewnie, albo troszkę dłużej, żeby ogniwa się zbalansowały. Drugą metodą wyrównania napięć na ogniwach po wymianie jest po prostu doładowanie danej sekcji, która była wymieniana, do napięcia pozostałych lub jej rozładowanie. Czasem stosuję tą metodę, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest to jedna sekcja wymieniona i wszystkie pozostałe mają praktycznie identyczne napięcie. W tym wypadku no niestety bateria jest trochę rozjechana, więc trzeba doprowadzić więcej niż jedną sekcję do równego napięcia. I tym właśnie zajmie się balanser. Rozgrzeję sobie lutownicę. Zgrzewareczce już dziękujemy. Pliki do pobrania obudowy na tą zgrzewarkę K-Welda znajdziecie w opisie. Jest ona dostępna na moim profilu Printables. Ok, czyli co teraz? Bierzemy sobie nasz ekstraktor, bo troszkę tu nadymimy, a oczywiście no, nie chcemy wdychać ołowiu, prawda? Tak więc bierzemy sobie nasz ekstraktor, troszkę pohałasujemy, ale to włączę Wam jakąś muzyczkę na ten czas. Bierzemy sobie naszą lutownicę, która już jest rozgrzana do 400 stopni. I gdzie jest nasze spoiwo? Tu jest nasze spoiwo. Tak, moi drodzy, najlepsze spoiwo, jakie możecie dostać. Pokażesz czy nie pokażesz? O, najlepsze spoiwo, jakie możecie dostać od Cynela. Ja zawsze, jak jestem w Polsce, ściągam sobie kilka rolek tego, bo się idealnie przydaje. Ok, zaczynamy lutowanie. Wam załączam muzyczkę, sobie ekstraktor i lecimy z tematem. Sunshine in my pocket and I put it on a rocket, now it's flying all the way to you.
są nasze przewodziki balansujące od balansera. Balansujące od balansera. Ciekawa kombinacja słów. Ja je sobie oczywiście już kiedyś oznaczyłem, który jest który. Mamy tutaj naklejeczki z opisem. O, zaraz to wam pokażę. O, mamy tutaj na przykład mamy BC3, tu mamy BC7, BC0, BC12. I ja w tym przypadku użyję tylko BC B-, chyba tu mam, od B- do BC10, jeśli się nie mylę, tak? Tak, B0 do BC10, bo jest to bateria 36V 10S 3P. Więc potrzebujemy BC od 0 do 10, więc znowu Was zapraszam na muzyczkę. Ja odpalam ekstraktor i lutujemy przewody do balansu. Ok, kochani, także lutowanie zakończone. Wygląda to w ten sposób, a z szerszego kadru wygląda to tak. Jest nasze małe spaghetti. Ok, skoro ten etap mamy zakończony, pora złapać balanser, tableta i zajrzymy do oprogramowania. No dobra, wpinamy się do naszego balansera. I znowu nie chce się odpalić. Tym razem jest git. To jest BC10, 9, 8, 7. Tu mamy 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, podłączę jeszcze do zasilacza. Dobra, bateryjka jest tam za mną. Nie zobaczycie jej już, ale pokażę Wam znowu oprogramowanie. Program w sumie, nie oprogramowanie, bo to jest tylko po prostu program do balansowania. Dobra. To jest nasz tablet z programem. Tylko że teraz mamy podłączoną baterię, która ma 16 sekcji. A, to jest ta bateryjka ze wczoraj, ona się balansuje jeszcze. Balansuje się prądem 1,5 A. Różnica napięć pomiędzy sekcjami to jest 0,068 V. Jest to pakiet 16S o pojemności 16S, czyli 58 V o pojemności 20 Ah, więc to już jest drugi dzień balansowania jego. Ale my potrzebujemy nie B1, tylko potrzebujemy balanser 2. Dobra. I mamy od razu informację, że ilość sekcji nam się nie zgadza z ustawionymi i w ustawieniach mamy faktycznie 16 sekcji, a nasza bateria ma tylko 10.
Więc zmienimy to na 10 sekcji i mamy nasze napięcia. Od sekcji 1 do sekcji numer 10. I jak możemy wyczytać z naszego programu, oczywiście bateria ma napięcie 40,12 V. Różnica napięć pomiędzy sekcją najbardziej rozładowaną, a najbardziej naładowaną, a najbardziej rozładowaną to jest 917 mV. I teraz balanser prądem 2A zrówna te napięcia po prostu z tych najbardziej naładowanych, przeniesie prąd do tych najbardziej rozładowanych, a potem po prostu je wyrówna tak, aby były na tym samym poziomie. Ok, kochani, to na chwilę obecną tyle. Bateryjka naprawiona, sekcja została zdiagnozowana, wymieniona, bateria jest podłączona do balansera. Jak widzimy, na wyjściu napięcie mamy prawidłowe, więc nic więcej nie pozostaje do zrobienia. Na chwilę obecną bateria się balansuje. To może potrwać około 20 godzin. Średnio, tak obstawiam w sumie, chociaż to jest 7,5 Ah, to możliwe, że nawet dzisiaj wieczorem będzie gotowa, bo nagrywam to o godzinie 9 rano. Także ten materiał dobiega, kochani, końca. Jeśli Wam się podobało lub chcecie więcej takich materiałów, oczywiście like, komentarz taktyczny, żeby zwiększyć zasięgi, dzwoneczek, dlatego żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. Będzie trochę materiałów z naprawy, niekoniecznie z remontu, przynajmniej teraz, bo mam trochę materiału nagranego z napraw baterii, więc dla tych, którzy szukają napraw baterii, chcieliby się czegoś dowiedzieć, będzie co oglądać, a później będzie też trochę z remontu, więc dla remontowiczów też coś się znajdzie. Także ok, kochani, nie przedłużając, jeszcze raz sub, like, jeśli Wam się materiał podobał lub znaleźliście coś interesującego, komentarz taktyczny albo pytania. Jeśli macie pytania, to również piszcie, odpiszę. I co? I widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!